Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić na obiad bitki wołowe i chcę się z Wami tym podzielić. Może akurat ktoś zrobi tak jak ja, będzie miał ochotę. Także zaczynam od tego, że powiem mniej więcej, co będzie nam potrzebne. Tutaj mam około kilograma wołowiny. Wołowinę nie będę mówić nazwami, po prostu musicie kupić ładną na sam widok, żeby ona była ładna, chudziutka. O! Jeżeli taką właśnie fajną, chudziutką wołowinkę zobaczycie, to kupcie i akurat ona będzie fajna. O, po drugiej stronie widzicie? Tutaj po jednej stronie ma... Ja kupiłam dużo wcześniej, ja ją sobie zamroziłam, teraz rozmroziłam. Po tej stronie ma troszkę takiej błonki, ja tą błonkę wytnę ostrym nożem, także można... Bo na takie bitki wołowe to po prostu jest kilka rodzajów mięsa wołowego, które będą po prostu pasować. Będzie nam potrzebny jeden duży albo dwa małe liście laurowe, kilka ziarenek ziela angielskiego, 2-3 ziarenka jałowca, 2 duże cebule, 3-4 duże ząbki czosnku, 2 łyżki takie stołowe suszonej cebuli, około 150 ml wody z kiszonych ogórków, taka mąka zasmażana. O, na taką mąkę zasmażaną dam link w pierwszym komentarzu pod filmikiem. Takiej mąki będziemy potrzebować, wszystko w zależności od tego, jaki będziemy mieli sos, tak od 3 do 4 łyżek mąki, łyżeczkę wędzonej papryki słodkiej, łyżeczkę papryki wędzonej pikantnej, pieprz ziołowy, troszkę rozmarynu. Ja mam suszony, gdybym miała świeży, dodałabym trochę świeżego. Tutaj mam 2 łyżeczki suszonej żurawiny. Tutaj mam tłuszcz gęsi. Jeżeli nie mamy tłuszczu gęsiego, to albo dobry smalec. Jeżeli nie mamy smalcu, no to olej. I to by było na tyle. Ostrym nożem będę ściągać błonkę. Jak będziemy robić nasze bitki, to musimy wiedzieć, że nie krońmy za małych takich tych bitek, dlatego że one pod wpływem gotowania i smażenia, duszenia takiego i smażenia zmniejszą swoją objętość o około 30%, żeby się nie okazało, że zrobimy po prostu za małe. O, bardzo ładnie ostrym nożem, bardzo ładnie ta błonka schodzi, a pod spodem już jest bardzo ładne mięso, właśnie takie na bitki, nieprzerośnięte, bez żył, bez zbędnego tłuszczu. Ja mam patelnię, taki dość wysoki rondel, ciężka, z grubym dnem. O, zapalam gaz i dodam tutaj taką łyżkę smalcu z gęsi. Może jeszcze trochę. Wystarczy. I musimy go rozgrzać na taką dość wysoką temperaturę, bo będziemy opiekać nasze mięso wołowe. Wołowinę kroję w takie 1,5 cm kawałki. O, już pokazuję coś takiego. I będę je obsmażać na tłuszczu gęsim. Nie daję teraz żadnych przypraw i nie obtaczam w mące. Już mówię dlaczego. Jeżeli obtoczę teraz w mące, a wiadomo, że wszystkie od razu mi się na patelnię bitki nasze wołowe nie zmieszczą,
I jeżeli obtoczę je w mące, to mąka, zanim bitka mi się podsmaży, mąka mi się spali. Spali się mąka, jak spali się mąka, będzie sos gorzki. Bo zdejmiemy jedne bitki, położymy drugie obtoczone w mące, ale ta mąka z pierwszych bitek też tu będzie i ona dalej będzie się piekła w wysokiej temperaturze i po prostu smażyła w wysokiej temperaturze i po prostu ona nam się spali. A tu podejrzewam, że tu będzie chyba na 2-3 razy te bitki, 2 to na pewno, więc nie chcę spalić mąki, tylko chciałabym przypiec mięso. Jeżeli damy tutaj przyprawy, pieprz, paprykę i będziemy też opiekać, bo tak mniej więcej po 3 minuty z każdej strony, przyprawy też nam zostaną na patelni, ściągniemy mięso nasze przysmażone, położymy drugie, ale przyprawy zostaną tutaj w tej głębokiej patelni i one też będą się nam palić, bo w sumie będą one tutaj 12 minut, bo 3 minuty z jednej, 3 z drugiej i druga porcja będzie to samo. Więc po 12 minutach po prostu te przyprawy nam się spalą i będą gorzkie, tak samo jak mąka. Więc ja nie daję nic, zaręczam Wam, że później, jeżeli zalejemy mięso albo bulionem wołowym, albo w taką wodą przygotowaną z czajnika i damy przyprawy, tak cieniutkie mięso na szerokość naszego palca, naprawdę dojdą wszędzie tutaj przyprawy i smaki. Także zaczynam smażyć na, o, widzicie? Na tak właśnie rozgrzanym tłuszczu. Za ten czas obierzcie sobie cebulę i czosnek. Po 3-4 minutkach odwracam na drugą stronę. I też podpiekam. Po drugiej stronie nasze bitki też się ładnie podsmażyły. Wykładam, słuchajcie, nic nie czuć tutaj niczym spalonym, chociaż bitki są ładnie podpieczone, dlatego właśnie, że nie daliśmy mąki ani przypraw. I teraz wkładam nasze drugie bitki. Niech się podpiekają. Zwiększam gaz. I podpiekamy je tak samo jak pierwsze. Ja za ten czas pokroiłam cebulę, o, w takie półkola. I zaraz jeszcze pokroimy, albo przepuśćcie przez praskę, albo pokrójcie. Ja pokroję w taką drobną kosteczkę czosnek. Obsmażone z mięso drugie wykładam tutaj, o, sobie do miseczki i przez to, że żeśmy tu nie dali żadnych przypraw, że nie mam mąki, więc nam się tutaj nic nie pali, o, dajemy tutaj cebulę. Poczekamy, aż cebula nam się zarumieni. Jak cebula nam się zeszkli, nie wiem czy to widać, ale zobaczcie jaki ona ma ładny kolor. A dlaczego? Dlatego, że właśnie żeśmy smażyli mięso. Bez przypraw, bez tego mąki i po prostu mogliśmy to mięso fajnie przypiec. A nic nie jest spalone, tylko jest fajny, brązowiutki kolor. I po pewnym, jak już mamy taki właśnie kolor i ona już nam się zeszkliła, cebula, teraz daję właśnie pokrojony czosnek w takie, o, to ja takie mam, można przez praskę przecisnąć, jak tam lubicie. O, tak. Widzę, że tu mi jeszcze, o, zostało trochę czosnku, dobrze. Tak, wymieszam i dopiero teraz, bo czosnek smażymy krótko, bo będzie właśnie gorzki, dopiero teraz, słuchajcie, dodajemy przyprawy. One też wystarczy, że się właśnie podpieką tyle, ile nasz czosnek. To znaczy ja dam łyżeczkę papryki słodkiej wędzonej
łyżeczkę papryki pikantnej wędzonej. O, tak. Teraz dam liść laurowy, ziele angielskie i troszkę ze 2-3 jałowca. Dam pieprz ziołowy. O, tak. I troszeczkę rozmarynu. Gdybym miała świeży, wolałabym dodać kilka takich tych listków świeżego, ale niestety nie mam, więc poratuję się suszonym. Nie dajemy soli. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli macie bulion wołowy, a może być już słony, to wiadomo, wtedy wszystko będzie zasłone i będziemy dawać wodę z kiszonych ogórków, która też jest słona. Więc solić będziemy na samym końcu, dosalać. Na samym końcu, bo może się okazać, że w ogóle tej soli nie będziemy potrzebować. O, i to jest teraz właśnie fajna cebulka z przyprawami, które się nie spaliły, tylko fajnie, pięknie teraz właśnie pachnie. Już Wam pokażę. O, i to ma tak wyglądać, patrzcie. Pięknie to wygląda, pięknie pachnie. I dodaję teraz na wierzch nasze mięso. Zmniejszamy gaz na najmniejszy. O. I zaraz ja zaleję wrzącą wodą, a Wy oczywiście, jeżeli macie bulion wołowy, możecie bulionem wołowym. Ja nie mam, więc dam wrzącą wodę po prostu z czajnika. Zaraz to wszystko tutaj też, te soki z mięsa lądują w naszym sosie. I podlewamy wodą. Podlewamy tak, żeby nam mięsko delikatnie wystawało. O, bo wody zawsze można dolać. Tak. O. Ale już ładnie pachnie. Dołożę tu jeszcze żurawinę. O, to będzie przebicie, po prostu coś słodkiego. O, dobra, tyle wystarczy. Troszkę żurawiny i suszoną, to nie jest prażona, suszoną cebulę. Ona też doda fajnego smaku. Tak. Zostało nam dodać jeszcze, zaklepać mąką prażoną i wlać wodę z ogórków, ale z tym jeszcze czekamy. Teraz dajemy zagotować, to trzeba. Jak już zobaczymy, że już się gotuje, u mnie już się praktycznie gotuje, bo przecież woda była gorąca i tu wszystko było gorące, robimy w ten sposób. Zagotuje się, skręcamy gaz na najmniejszy, tak żeby tylko bulgotało jak rosół. To znaczy bardzo delikatnie się gotowało, dusiło. Zaglądajmy co jakiś czas, żeby nam nie... Oczywiście pod przykryciem dajemy pokrywkę i pod przykryciem będziemy to dusić. Zaglądajmy co jakiś czas i patrzmy, czy nie wyparował nam cały płyn. Jeżeli wyparuje, to oczywiście dolewamy wody gorącej z czajnika. Do kiedy dusimy? Każdą wołowinę będziemy dusić inaczej. Może być to około 1,5 godziny. Po prostu trzeba sprawdzić widelcem. Ja to oczywiście pokażę. To znaczy, że jeżeli wołowina będzie miękka, to znaczy, że kończymy dusić. I pokażę Wam, widzimy się za około 1,5 godziny. Ja przykrywam. O. I do zobaczenia za 1,5 godziny. I u mnie po 1,5 godzinie, o patrzcie, na malutkim ogniu, otworzę, bo to gorące, ja już sprawdzałam, ona praktycznie już jest mięciutka. Sprawdziłam także, o,
Tam dosłownie jeszcze 10-15 minut potrzeba. O. I teraz właśnie dolewam tą wodę z ogórków. Tak ze 150 ml. I jeszcze zostawiam na małym ogniu te 10-15 minut i będziemy wtedy dopiero doprawiać. No i po tam 15 minutach, jak już się podgotowało z tym naszym wodą z ogórków, to teraz Wam pokażę po prostu, naprawdę mięsko już jest mięciutkie. Zaraz będę dawać tutaj, zaklepywać mąką. O, tutaj mam. Wyciągam kawałek mięska, żeby Wam pokazać. Zaraz przybliżę Was troszkę. O, tak jak będę mogła. O, dobrze. Widać, widać. Patrzcie. Wołowinka, o, jest tak mięciutka. Także naprawdę nie ma co się bać robić bitek wołowych, bo wychodzą pyszne. Zobaczcie, no mięso się po prostu... Chodzi tylko o to, żebyście po prostu sprawdzali. Każde mięso, nie patrzcie się na przepis, każde mięso będzie gotować się inną ilość czasu. Wszystko zależy od gatunku mięsa, wszystko zależy od jaka krówka była, czy była stara, czy młoda. I mówię, no i od gatunku też. Moja już jest mięciusieńka. O, rozpływa się w ustach. I teraz wiem, tam was, o, wyżej, dobra. 3-4 łyżki tej mąki zasmażanej. Ja już wcześniej sobie po prostu wzięłam, rozpuściłam, rozmieszałam w wodzie, w zimnej wodzie. Wody dajemy zimnej tylko tyle, żeby ta mąka nam się po prostu rozmieszała. Jeżeli dacie to na samym początku dacie mąkę, to ona praktycznie sama się Wam rozpuści, nie trzeba będzie mieszać, jak postoi po prostu taka mąka w zimnej, w lodowatej wodzie. I ja teraz sobie tutaj, to się nie gotuje, ale ja sobie zaleję. Ja już próbowałam, jedynie czego dodałam, to dodałam troszkę pieprzu tutaj, o. I teraz zapalam gaz, żeby tylko nam się mąka zaparzyła. Można też dodać troszkę sosu sojowego, ciemnego zamiast soli, jeżeli by Wam brakowało. I fajny też by był sos sojowo-grzybowy. To też można tutaj dodać. Ja już próbowałam, także już nic więcej dodawać nie będę. Tylko teraz poczekam, aż nasze bitki wołowe się zagotują i słuchajcie, obiad mamy gotowy. Czy będziecie dodawać kaszę, czy ziemniaki, czy nawet kluski śląskie też fajnie by pasowały, kopytka. O, widzicie, już się zaczyna gotować. Także to sos zaraz zgęstnieje. Jak zrobicie troszkę więcej, na drugi dzień tego sosu, ten sos będzie jeszcze bardziej gęsty. On się zrobi jeszcze bardziej gęsty. O. I to by było, słuchajcie, na tyle. Macie świetne bitki wołowe, rozpływające się w ustach, naprawdę w aromatycznym, ciemnym sosie. Jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa!